Cześć, z tej strony Krawiec i dziś pokażę Wam, co można wyczarować z tego niepozornego, ale naprawdę ciekawego instrumentu, czyli Arturia i Astrolab 37. Dzięki współpracy z marką Audiotech Pro oraz Arturia Polska mogę przetestować najmłodszego z braci Astrolab, czyli Astrolab 37. Astrolab to klawiatura sceniczna przeznaczona głównie do grania na żywo, ale już Wam mówię, o co tutaj chodzi. W tej klawie zaimplementowany jest potężny zestaw instrumentów. Jest tutaj ponad 40 instrumentów, na wstępie mamy ponad 1600 presetów, także to jest naprawdę ogrom. Same największe sztosy Arturii, zaczynając od Pigments, następnie jest cały Analog Lab, w którym jest Prophet, Moog, Juno, Korg, DX7, mnóstwo starych, popularnych brzmień uzbrojonych w nowoczesne efekty oraz też mnóstwo nowych, unikalnych brzmień, dzięki którym można naprawdę tworzyć w nieskończoność. Krótko mówiąc, żeby korzystać z Astrolaba, nie potrzebujemy dawa, taki piękny rym. Wystarczy podpiąć tutaj odsłuchy, właśnie słuchawki albo monitory i już sobie jedziemy, już sobie tworzymy. Instrument, jak widzicie, jest mega minimalistyczny, mega intuicyjny, mega mi się podoba, że jest taki właśnie prosty, nie ma tu zbędnych knobów, nie ma tutaj zbędnych jakichś faderów. Troszeczkę bałem się o klawisze, że są małe, nie dość, że jest 37, to są właśnie takie cieniutkie. Bałem się, że będzie ciężko na tym grać, ale okazało się, że jest spoko, zresztą zobaczycie zaraz. Mamy naprawdę prosty, mega intuicyjny ekran. Zobaczcie, że te noby są dotykowe, czyli jeżeli chcę zmienić jakiś parametr, po prostu dotykam noba. Od prawej mamy reverb, mamy delay, mamy dwa makrosy na FX-y. Wszystko możemy sobie edytować, możemy sobie przypisywać swoje efekty, możemy sobie zmieniać reverby, klikając edit, przytrzymując edit. Kolejno mamy funkcję ARP i chord. Następnie mamy movement, time, timbre oraz brightness. Brightness, czyli otwieranie i zamykanie filtra. Movement to różne jakieś takie ciekawe modulacje, które możemy sobie przypisać. Time to zazwyczaj jakiś release, ogólnie efekty do ekspresji naszych presetów. To też Wam zaraz pokażę, bo bardzo fajnie to działa. Co jest moim zdaniem świetne, to niesamowita kompaktowość tego instrumentu. Często gdy wyjeżdżamy gdzieś albo jestem w podróży, to marzy mi się sobie coś odpalić, sobie coś pograć, potworzyć, ale no ja jestem pecetowcem, nie mam lapka i no ciężko, nie wyobrażam sobie wziąć peceta w podróż i sobie tworzyć, a tutaj zobaczcie, wszystko co najważniejsze mamy zapakowane do tej małej klawy. Wrzucam sobie to do plecaka i gdziekolwiek jestem, mogę wyciągnąć i sobie instant tworzyć, także to jest coś, o czym naprawdę marzyłem zawsze i chętnie bym w swoim ekwipunku widział takiego Astrolaba. Słuchajcie, gdybym miał Wam pokazać wszystkie presety, które tu mamy, to odcinek by pewnie trwał z 5 godzin, dlatego wpadłem na lepszy pomysł. Dzisiaj zrobimy sobie taki odcinek zapoznawczy z Astrolabem, a na następnym odcinku zrobię cały jeden numer, tylko używając właśnie Astrolaba i tych presetów, instrumentów, które tutaj mamy, a Wy w komentarzu napiszcie, jaki mam gatunek właśnie na tym zrobić. A teraz zobaczcie, moi drodzy, podłączyłem sobie naszego Astrolaba do kompa przez kabel USB-C. Mam podłączonego Astrolaba przez USB-C do kompa, odpalam FL-ka, odpalam Analog Lab i zobaczcie, jakie to jest proste. Klikam tylko na górze link to Astrolab i w tym momencie mam zsynchronizowany hardware z softwarem. Nie dość, że mogę Wam łatwo pokazać presety, jakie ma Astrolab, to też możemy sobie od razu robić automatyzację w FL-ku i sobie wszystko aranżować. Skoro jesteśmy już w FL-u, czas pokazać Wam parę presetów, parę projków. Zobaczcie, jak to brzmi. Nagrałem to i zrobiłem sobie pod to bardzo szybki projekt i teraz pokażę Wam, jak fajnie działają właśnie efekty i makrosy na naszej klawie.
teraz praktycznie bawię się tylko nobem delay i reverb oraz brightness do rozjaśniania, ale mamy jeszcze movement, mamy ten time i timbre i pokażę wam teraz na przykład, jak działa movement. Może jakiś drum and bass. No jest moc, powiem wam. Może coś takiego? Jak słyszycie, czasami mi palec schodzi na drugi klawisz, ale myślę, że to jest kwestia do przyzwyczajenia się, jeżeli będziecie głównie na tym grać. Naprawdę bardzo przyjemnie się gra, nawet jakieś takie cięższe dla mnie party gra się spoko, porównywalnie do mojego K-Riga. I oprócz tego oczywiście mamy mnóstwo klasycznych, znanych brzmień z tych znanych syntezatorów. Ja jestem fanem ogromnym 80sowych klimatów synthwave, takich starych numerów z lat 80. Także myślę, że niebawem wjadą jakieś solidne 80sy na kanał. Zobaczcie, jak wygląda całe menu. Niestety nie mam jeszcze kamerki z góry, żeby wam to ładnie pokazać, ale spróbuję to dograć. I co my tu mamy? Mamy ustawienia. Możemy się połączyć z instrumentem przez Wi-Fi i na przykład szukać presetów z poziomu telefonu. To też jest spoko, jeżeli jesteśmy poza domem. Wydaje mi się, że jest troszeczkę łatwiej niż szukać tutaj, szczególnie, że tu nie mamy wyszukiwarki, nie możemy sobie tutaj wyszukać, możemy oczywiście sobie lajkować, serduszkować presety, ale nie ma wyszukiwarki. Tworzenie playlist to też do grania na żywo. Możemy wyszukiwać presetów po artystach. Nie sprawdzałem jeszcze tego, zobaczmy to. Aha, zobaczcie, co my tu mamy. Beatlesi, Bonobo, Bruno Mars, David Bowie. Zobaczcie, ile w ogóle tego jest. To jest masakra po prostu. Tego jest naprawdę dużo. No nie jestem w stanie wam tak wszystkiego pokazać, ale wydaje mi się, że musimy sobie zrobić więcej odcinków z tego. Dajmy sobie może coś takiego znanego wszystkim, ale to wszystko jest znane. MGMT, Electric Feel Lead. Kurczę, nie pamiętam, jak ten lead tam leci, ale lead jest piękny. Michael Jackson, Michał Jackowski, Toto. No to chyba Afryka, co? Kurczę, nie pamiętam, jak to było. Zobaczcie, jak ikoniczne brzmienie, a ile nowoczesnych kawałków można na tym robić, bo tak naprawdę te stare dźwięki zawsze wracają do łask. Jestem ciekawy Eda Sheerana. Ale oprócz tego mamy instrumenty i zobaczcie, jaka tu jest lista instrumentów. ARP 2600. No masa dźwięków, no cały soundbank z dźwiękami z ARP 2600, także Jupiter, kapitalny synth. Zawsze marzyłem w ogóle sobie pograć na Jupiterze, zobaczcie. Ale będą proje robione. Możemy w Pigment zrobić własne presety i je tutaj wrzucić i sobie gdzieś grać poza domem, także to też sztos, Prophet. Z tego jest po prostu masa. Akustyczne instrumenty. Przydałby mi się pedał. Są też hybrydy, możemy sobie łączyć presety, ale łączyć możemy niestety tylko z poziomu Analog Laba, nie da się tego zrobić tutaj.
kreatywność level max, naprawdę tyle rzeczy, ile można tutaj wykombinować. Tak jak mówiłem wcześniej, zrobimy sobie odcinek jeden dedykowany jakiemuś jednemu gatunkowi, piszcie w komentarzach, jaki to ma być gatunek i wtedy sobie po prostu popracujemy już na jakimś może jednym banku, albo na jednym artyście, albo na jednym instrumencie. Mam go jeszcze zdecydowanie za krótko, żeby mówić o jakichś plusach i minusach. Mogę wam powiedzieć moje pierwsze wrażenie. Pierwsze wrażenie, takie podsumowanie mam takie. Jestem totalnie zajarany tym, że ten klawisz ma wbudowany ten system, te wszystkie instrumenty, ponieważ niezliczoną ilość razy naprawdę byłem gdzieś poza domem i miałem jakiś przypływ twórczy, chciałem koniecznie coś zrobić. Jedyne co się posiłkowałem to iPadem, na którym był GarageBand i tam były instrumenty i sobie grałem na iPadzie i to zaspokoiłoby zdecydowanie bez dwóch zdań moje potrzeby na takich wyjazdach czy w podróży. Jedyny minus to taki, że nie zaaranżujemy sobie tego, natomiast mi zazwyczaj zależało na tym, żeby grać, żeby cały czas być jakby w ruchu, na chodzie muzycznym. I kolejna sprawa to Analog Lab, czyli serce Arturii, bo jeżeli macie już Analog Laba, to tak czy siak możecie korzystać z tych instrumentów. Tu plus jest taki, że możemy te instrumenty wynieść z domu, także w ogóle poleciłbym cały ten ekosystem Arturii Analog Lab. Jestem tak mile zaskoczony tymi presetami. Kiedyś miałem okazję się nimi pobawić, ale teraz jak one brzmią, jaka to jest jakość tych presetów, naprawdę mega mi to siedzi. I co moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Na pewno się jeszcze pobawimy tym Astrolabem. Otrzymałem od Audiotech Pro jeszcze jedną rzecz, też bardzo fajną, też sobie zrobimy z tego odcinek, także już niebawem. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli się wam podobało, komentarz dla zasięgu subika i do zobaczenia. Cześć!